Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym przedświątecznym filmie. No, cóż tu przed świętami tworzyć? Trudno, ale co zrobimy, zobaczycie za chwilkę, pewnie już widzieliście po opisie. Ja Wam dzisiaj chciałam bardzo podziękować, słuchajcie, za to, że jesteście, że jeszcze macie siły i chęci tutaj zaglądać po całym scrapmasowym maratonie. Wszystkim wspierającym z całego serduszka też bardzo, bardzo dziękuję. No i tradycyjnie zapraszam też do subskrybowania kanału, do zerkania, co tutaj się dzieje. Ten rok, jak zbliża się ku końcowi, troszeczkę tu tak organizacyjnie, zmianowo, ale od nowego roku wiadomo, już ruszamy w pełnym tempie z nowościami, więc mam nadzieję, że będziecie tutaj mnie odwiedzali. No i też jeszcze pod koniec roku, przed świętami zapraszam do linku afiliacyjnego pod filmem, który przekierowuje Was do księgarni taniaksiążka.pl. Tam można jeszcze jakieś prezenty świąteczne zakupić. Nie tylko książki. Także słuchajcie, koniec gadania, czas tworzenia. Widzicie przede mną kolekcję Christmas Everywhere, kolekcję od Craft O'Clock, projektu Reni Ludwińskiej. Rany boskie. Kochani, czas świąt to nie tylko czas wysyłania kartek. Na Scrapmasie był też list do świętego Mikołaja, były świąteczne urodziny. Myślę, że czas świąt to też czas ślubów. Bardzo dużo ślubów odbywa się w święta Bożego Narodzenia. I tak pomyślałam sobie, że może by ugryźć ten temat taką kartką niekoniecznie bardzo świąteczną, ale jednak z przemyceniem jakichś świąt, troszkę w bordowościach, niekoniecznie z poisencjami, więc słuchajcie, dzisiaj przede mną właśnie kolekcja świąteczna z dodatkami może nie do końca świątecznymi, troszkę sobie podziałamy. Ja tu już bardzo dużo zrobiłam, żeby czasu nie przedłużać, dalej uszkodzona i przepraszam za plasterek, dzisiaj mam zeberkę. Wybrałam tutaj, słuchajcie, ten sweter, ogólnie rzecz biorąc korzystałam z kolekcji 20×20, wybrałam sobie ten, który mam nadzieję zaraz tu na niego trafię, albo nie. Sweterkowy taki arkusik, on ma łączkę po drugiej stronie, no a drugi to jest ten właśnie tu taki piękny, mocno kwiecisty, który ślicznie się tutaj wpasował, zobaczcie, po prawej, po lewej można ładnie go wkomponować. I jest jeszcze tu jeden arkusz z bazowych, to jest taki zieloneczkawy, bo ja z niego zrobiłam sobie listeczki. Jak takie listki zrobić, pokażę Wam za chwileczkę. I właśnie nie wiem, bo miałam być, a jest tutaj, dobra. Tutaj jest wycięty jeszcze jeden. O, tu jeszcze mam bombeczkę gdzieś. Także takie świąteczne klimaty przemycimy. Papier lustrzany do tego, baza kraftowa z rzeczy z papieru i pudełeczko z rzeczy z papieru. To już jest poobcinane, wszystko podocinane. Mamy bazę 20×10, moja tradycyjna. Będę korzystać tutaj z tekturki takiej pięknej, zobaczcie tu, kwiatowej rameczki. Ona będzie takim podbiciem, dodatkiem. To jest tekturka z tekturkowo od Klaudii. Tu są też napisy, może być także i z tego napisu, słuchajcie, coś tu skorzystamy. Ja sobie odkładam to na bok. Z wykrojników Lady E Design wykroiłam sobie takie listeczki. One są właśnie z tego zielonego papieru tutaj basicowego. Co z tymi listkami zrobić? Słuchajcie, jak je podkręcić, za chwileczkę Wam pokażę, bo ten basicowy jest taki, a zrobiłam sobie takie z niego płateczki. Mam tekturę introligatorską 1,5 mm, mam dwa tusze Oxide w kolorze Old Paper i ten drugi Rustic Wilderness, dobrze? Czyli dwa takie troszkę skrajne kolory, ale one tu pięknie mi się połączą, zresztą jak na listeczkach widzicie. Co jeszcze? Mam, słuchajcie, przygotowaną w obwodzie koroneczkę, może tam sobie coś poszarpiemy, mam coś do chlapań i mam też wstążeczkę, którą zaraz tu sobie przewiążemy, bo ja pudełko już złożyłam. Został mi taki mniejszy skrawek, więc dopasowałam sobie ten złoty i myślę, że tu będzie można ładnie to, wiecie, może by to tak rozdzielić, czekajcie chwilkę, ten czerwony od tego spodu. To jest w ogóle wstążeczka, w której miałam zapakowany prezent tutaj na naszym spotkaniu świątecznym. Ja sobie teraz, bo ona tu chyba zgnieciona w tym miejscu. Myślę, że ta zieleń w ogóle tutaj troszeczkę czerwień i złoto też pięknie nawiążą do tego, co wewnątrz. Słuchajcie, myślę, że to będzie fajnie, źle mi z tym plastrem, ale jakoś damy radę. I tu sobie pociągniemy w dół. Tak sobie przesunę tutaj. O.
żeby kokardeczka ładnie prosto była. Fajnie, że ona taka, wiecie, dwustronnie ładnie wygląda, nie trzeba przekręcać, kombinować. Jedyne co, to chcę to mocniej dociągnąć tu, żeby ładnie się tak nastroszyła, żeby była taka... Czekajcie, o, może tak. Tak ładnie wygląda. I tu sobie teraz ciachniemy. Dobra. Złamię trochę zasady, bo ja to mam do papieru, ale... Ok. Z jednej i z drugiej strony. Jak jeszcze widzicie, że może nie jest to na środku i Was to drażni, ja sobie tak leciutko, widzicie, wtłaczam i przesuwam ją na środeczek. I ona już tu pięknie na wieczku będzie wyglądała. Można to w tę stronę, można w tę, no chociaż już teraz mam kokardkę z tej, ale może by nawet ładnie wyglądała, jak u dołu była. A też jest u góry, można tu napis, już nie będę tego zmieniać. Dobra. Chociaż teoretycznie mogłabym, jakby się tak bardzo uparła. Czekajcie, damy radę? No pewnie, że damy radę, a co byśmy nie dali? Kto nie próbuje, ten się nie cieszy, nie? Bo teraz jak tak przyłożyłam, to wydawało mi się, że ładniej by to było od spodu. No pewnie, słuchajcie, zawsze warto spróbować. Jakbym czuła, że nie da rady, no to bym już tego tak na siłę nie przeciągała, ale ładnie się mi tu ułożyła. Czekajcie, sobie tylko zerknę, czy jestem widoczna. Potem jak już to się przyklei i będzie się mocno trzymało, to można jeszcze tamten, wiecie, kręcić tu tą kokardką i ją poprawiać. Na razie nie chcę, bo... No i teraz mogę przykleić do pudełka. Nie robiłam tego tutaj, nie miałam w zamiarze robić tego na podwyższeniu, tylko na... w ten sposób. Oj! To, co mogę tu zrobić, w związku z tym, że to jest wieczko, to sobie zrobię, zobaczcie, o, tak. I wtedy będę mogła docisnąć z drugiej strony sobie. I tutaj jedziemy teraz i rozpracowujemy. Aż ty. O właśnie, kleju na gorąco sobie nie podłączyłam, słuchajcie, ach, i właśnie jeszcze zaraz coś powiem. Po to miałam klej na gorąco. Już zaraz wyjaśnię. Mam nadzieję, że mi tu nie wypłynie, bo on taki dosyć wodnity, ale mam nadzieję, że nie. Czekajcie, bo to teraz musimy tak troszkę... On nie jest taki od krawędzi do krawędzi, więc trzeba go ładnie... I wykorzystałam ten ścinek, który mi został. Wcale nie musi być przecież, wiecie, taki panel od krawędzi do krawędzi na amen. Będzie troszkę ciężko, bo tu jest ta wstążeczka, ale ja sobie na kraj biurka tak przyłożę do wstążeczki i docisnę. Nie będzie tego troszkę widać, no bo biureczko mam poza kadrem, ale o, na krawędź, tak żeby kokardka wychodziła na zewnątrz. Widzicie, ona mi się nie zgniecie wtedy i drugą stroną to samo. Dobra. A tu sobie troszeczkę ścisnę. No i tak wygląda wieczko naszego pudełeczka, czyli mamy tutaj takie troszkę jednak nawiązanie do świąt, bo mamy taką zielono-czerwoną wstążeczkę ze złotymi, można z normalną satynową, słuchajcie, bordową lub jakikolwiek inny kolor, jaki posiadacie. Ja akurat miałam z upominku od Anetki, więc mi się udało. Czekajcie, ja chyba mam tu do prądu włączone, ale nie mam do rozgrzania. Zaraz sprawdzimy. O, nie świeci się kontrolka. Dobra. Czyli nie jest pod prądem, to mogę sobie wziąć tutaj i podłączyć z mojej strony. Dobra, już nie biorę tego stojaczka, postawię sobie tu na papier, też da radę. I takim sposobem, słuchajcie, pudełeczko mamy gotowe. Więc mogę tego wyjąć. Ok.
jest fajnie. A my zajmiemy się, słuchajcie, środkiem, tym, co będzie w pudełku. Mam jeszcze obrączkę i mam takie kwiatuszki piękne, materiałowe, które mi tu będą ładnie pasowały. Te kwiatuszki w takim i innych kolorach pojawią się w moim sklepie, ale to dopiero po nowym roku. Ja już teraz bardziej myślę o remanentach, więc nowych towarów póki co na sklep nie umieszczam. Zanim skupię się na oklejeniu, na dekoracji, słuchajcie, zrobimy sobie te listeczki, bo one muszą troszeczkę wyschnąć. Jak nie wyschną, to najwyżej sobie podsuszę nagrzewnicą, którą mam przygotowaną. Pozwolę sobie tu na tej stronie foliowej. Zobaczcie, mamy listeczek, który jest wycięty z arkusza papieru. Jeżeli kolor Wam odpowiada, możecie go zostawić taki, jaki jest. Ja chciałam troszeczkę te kolory podkręcić, żeby tu takiej żywotności lekko nadały. Dlatego skorzystałam z dwóch tuszy. Rustic Wilderness i Old Paper. Czekajcie, bo tutaj wchodzi cały czas ten... I tym ciemniejszym ja sobie tak od spodu te listeczki, jak się rozerwą, nic nie szkodzi, ja i tak ich będę rozrywać. Od spodu chcę, żeby taki był ciemniejszy, bardziej intensywny ten kolor. Pewnie tych ogonków i tak nie będzie widać, więc ja jakoś nad tymi ogonkami się bardzo nie skupiam, ale tutaj na tej dolnej części, żeby ją wyprowadzić do góry jak najbardziej. Żeby on był tak u nasady, taki wiecie, ciemniejszy, a potem w górę będzie nam się bardziej rozjaśniał. Także takie te jakieś nadruki, które są tu na tym papierze, będą tam może trochę nawet... Oj, tu sobie za mocno zrobiłam, ale to nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Dobra. Mamy wyczyszczone, powiedzmy. Ja sobie tu troszkę to zetrę, żeby... Wiecie co, nie? Żeby mi się nie zabrudzał ten jaśniejszy kolorek. I tym jaśniejszym, słuchajcie, jedziemy sobie od góry. Ja będę teraz wjeżdżała na ten ciemny, czyli troszkę go ściągam w dół delikatnie. O, i nadajemy takiej jasności. Ale dzięki temu, zobaczcie, te takie plameczki z kolekcji gdzieś tam tego papieru są jeszcze widoczne. Przypomina to dalej liść, w sensie jest to dalej liściem, ale trochę tych kolorów takich bardziej liściastych ma. Takie to jest bardziej listeczkowe, jeśli tak to mogę powiedzieć. Te sobie trochę, to jest ten, który za mocno trochę zrobiłam, ale nic mu nie będzie. I teraz troszeczkę wody. Tutaj inaczej się to odbarwia na taki troszkę inny kolor, ponieważ tam jest papier nie biały, tylko wiecie, skrapowy, który ma tam jakiś swój kolor, druk i tak dalej, więc to tu mi tak nie wybieliło się całkiem na biało, tylko nie miało takiego, wiecie, stricte efektu, gdzie to białe tak mocno przebija. Widzicie, takie niebiesiutkie jakby się robi trochę. Ale to mi wystarczy. Dobrze. Takie listeczki, no w sumie najfajniej to wychodzą właśnie na białym papierze, bo te plameczki takie potem się robią ładne. To sobie jeszcze ściągnę tej wody. O, zobaczcie. Sobie teraz wytrzemy. O, widzicie, folijka fajnie posłużyła. I weźmiemy sobie Colorexa. Ja już muszę wymyć tą moją packę, bo ja tak ciągle z tego korzystam, wiecie, i ubrudzone już to tu czarne, tam białe, tam jakieś akwarele. Z całej kartki raczej chlapać nie będę, ale te listeczki jak najbardziej troszeczkę takiego białego chlapania się im przyda. Zresztą widzicie, jak to ładnie wygląda na tym, który mam już zrobiony. Chciałam zrobić jeden, żeby to też nie trwało długo jakoś bardzo na filmie, a drugi pokazać Wam. I on teraz musi się wysuszyć, no bo musi nam ta biała farba wyschnąć. Ja sobie to zostawię i jeżeli nie wyschnie, to sobie podsuszę na grzewnicy. Ale póki co idzie sobie tutaj na parapet, niech się tam suszy. Także takim sposobem można sobie listeczki podkręcać, można na przykład z złotą folią robić, więc myślę, że każdy tam znajdzie jakiś swój ulubiony sposób.
Panel podbity na papierze lustrzanym. Ja już biorę sobie tutaj, słuchajcie, moją tekturę 1,5 mm i troszeczkę sobie ją dotniemy. Czyli robimy sobie tutaj piękną bazę, żeby nam podniosła się trochę w górę. Nie chcę, żeby to było jakieś bardzo mocno podniesione, bo te kwiaty mają taki, wiecie, dosyć spore są one takie, widzicie, w górę. Więc też nie chciałabym, żeby tu był jakiś potem problem. No, aż tutaj te paseczki też zostaną do podwyższania elementów. I tak właśnie sobie zdałam sprawę, słuchajcie, że w tym okresie świątecznym naprawdę jest bardzo dużo ślubów. Nawet moi znajomi, dwoje moich znajomych, dwoje małżeństw idzie właśnie na takie śluby w okresie świątecznym, więc mówię, no kurczaczek, no faktycznie przecież jest też fajny czas na ślub. A co za tym idzie, na taką ślubno-świąteczną kartkę, żeby ona miała trochę takiego czaru świąt, ale niekoniecznie się tak bardzo z tym wiązała, czyli była taka mocno, wiecie, że z poesencjami i tak dalej, ale żeby takie drobne elementy właśnie świąteczne się gdzieś tam znalazły, dlatego ja mam te serduszka pierniczkowe, trochę bombek, tu jest takich ozdób właśnie jakby choinki, gdzie będą te wyciągnięcia, także myślę, że jakoś to tam fajnie się połączy ze sobą, mam nadzieję. Zobaczymy. Ok. I jedziemy sobie. Co nie znaczy, słuchajcie, że taka kartka ślubna z poesencjami w bardzo świątecznym stylu jest zła. Nie o to chodzi. Po prostu chciałam coś, żeby było takiego niby świątecznego, a jednak tak nie do końca. I teraz ten bordo daję sobie w dół, a w górę ten jaśniutki. Muszę sobie teraz tu ładnie to namocować. Ok, odwrócimy sobie i dociśniemy z drugiej strony naszą tekturkę. Zresztą tutaj, wiecie, ten klimat w środku jest taki nieco świąteczny, więc myślę, że będzie ok. Dobra. No i co, zobaczcie, i zostało nam dekorowanie. Ja myślę, że zaczęłabym właśnie od tego ślicznego takiego wianuszka, jeśli mogę tak powiedzieć, no bo wianuszkiem to do końca nie jest, bo to jest taka rameczka z kwiatami, żeby one gdzieś tu bokiem sobie wystawały. Chciałam, żeby były tą częścią taką bazową i na niej będziemy budować kompozycję. To było w takim, zobaczcie, w takim kółeczku, czyli jakby to tutaj, jak to wypełnienie w środku macie w kółku, w ramce, ten środek, to jeszcze tu tak fajnie wykorzystane miejsce i wycięty taki kwiatuszek śliczny. I myślę, że tu dobre byłoby, żeby, fajnie, że są dwustronne, bo możemy odwracać, wysunąć troszkę kompozycję w tym kierunku. Albo, czekajcie, albo ten taki tu jest, może tak w górę, albo w dół, że się tak troszeczkę przyjmie ten, jakby to, wiecie, kółeczko trochę przypomni nam. Dobra. Ja się tak zastanawiam, wiecie, wcale to nie jest takie łatwe, no, czy ja wiem, nie jest łatwe. Czekajcie, bo coś mi tu... Okej, dobra, bo mi miga przypomnienie. Dobra. Myślę, że tak by to się fajnie ułożyło. Można by to podnieść, ale nie będę miała tego tutaj z tej strony czym podnieść, więc myślę, że zostawię to w ten sposób. Tu zostawiam miejsce, bo chciałabym, zobaczcie, tu były takie ładne jakby ozdóbki choinkowe, więc myślę, że to tutaj pociągniemy sobie w dół. Zamiast jakichś tam koronek czy czegoś zrobimy to. Chociaż ja nie mówię, że tutaj nie byłoby dobrym pomysłem wykorzystanie koronek, ale zobaczcie, fajnie ze sobą to się połączyło. Tu mam, wydaje się, że takie bielsze, jakby, chociaż one są z obydwu śliczne, są takie jaśniutkie, delikatnie, w niektórych miejscach. Ona i tak będzie fajnie złapana przez całe kompozycje, więc myślę, że tu nie będziemy mieli z nią problemu. Ok. I teraz sobie to połączymy ze sobą, czyli jakby taki okrąg fajny nam się tu zrobił. No i myślę, słuchajcie, że to będzie taka baza wyjściowa tutaj do tej naszej karteczki. I będziemy sobie tu wszystko już budowali na tym. Co dalej? Dalej trzeba by było zrobić coś z tej strony. Ja w ogóle myślałam właśnie o tym, żeby takie serduszko ładne tutaj dać do środka.
do tego kółeczka gdzieś tak skrawędzić, żeby, bo tam były tylko dwa te serca. Jedno było takie całkiem duże w tej kolekcji, drugie takie mniejsze. Mogłabym je podwyższyć. To są takie pierniczki, więc myślę, że ten świąteczny klimat nie całkiem tutaj zrezygnujemy z niego, ale to co mówiłam, ja nie chcę z niego zrezygnować, chcę tylko, żeby on był taki, nie był takim bardzo dominującym. Tu oczywiście już pójdziemy na dystans, bo tu bym chciała. Na razie jeszcze nie przyklejam, przykładam sobie zawsze, tak sprawdzam, co fajnie będzie wyglądało. I teraz się zastanawiam, czy w tę stronę, czy w tę. Ale tu to wszystko przyjmie to kółeczkowy kształt, więc nie, lepiej w tę. Niech się to trochę odróżni, bo tu będziemy sobie i tak jeszcze wyciągali w górę. Może jakimś ładnym kwiatem. Kwiatuszków tam sporo było, więc pięknie tutaj to uzupełnimy też na dystansie. I tu już pójdą powoli gdzieś tam te koronki, te kwiatuszki, albo taki może właśnie to. O, ale to wszystko na dystansikach. Dobra, pójdzie na dystansikach, to wszystko fajnie siądzie. I jedziemy. Raz. Zrobimy to nieco niżej. Ciebie damy tutaj też na dystansiku. Oj, tam jest taki dosyć spory, ten tekturowy, wiecie, to podbicie, więc ja sobie to tak to trochę mi jeździ. To zrobimy tak. W tą stronę. A kwiatuszka, słuchajcie, nic nie mogę złapać tu. Możemy gdzieś wyciągnąć tu. O, i ładnie się to ułoży, a to też pójdzie jeszcze do góry. Czyli tu mamy podniesione już na tym naszym kwiatuszku, więc tu tylko z tej strony przyłożymy sobie kosteczkę. Taka tektura birmata ma też pewnie około 1,5 mm grubości, mniej więcej, tak mi się przynajmniej wydaje, więc myślę, że to tutaj idealnie się połączy ze sobą. A to malutkie zrobimy trochę wyżej, czyli tu będzie troszeczkę więcej cięcia, bo ono jest mniejsze. I teraz tak, tu robimy na jedno, tak. Czyli będzie wyżej od tego. A skoro tu jest jedno i tu będzie jedno, no to tu muszą być dwa. Ok, dobra. Myślę, że się to jakoś tu uda i nie namieszam. Trochę to jeździ taki mokry. Słuchajcie, jednak jakoś takie mam wrażenie, że bardziej byłam za tym klejem właśnie. To też była odpowiedź na Wasze jakby uwagi, że on jest taki dosyć gęsty, ale jednak chyba mi bardziej odpowiadał. Może też powinnam to tu bardziej rozsmarowywać, wtedy to się nie będzie przesuwać. A ja tak nauczona, że tamtym ciach, ciach, ciach. O, zobaczcie. A czy może myśmy to nie zrobili źle? Tak. Tak, tu musi być jeden. Tak, bo tu jest, widzicie? No ale już złapał, więc mocny jest. Tu musi być jeden, a tu dwa i wtedy on troszkę nam odstaje do góry. Daję specjalnie wyżej, że jak tutaj się pojawią kwiaty, żeby nie był taki tam przytłumiony, żeby to było widoczne jednak. Tutaj myślałam w dół właśnie o tych takich pięknych elementach, które też będzie można trochę zrobić na podwyższeniu i wtedy one taki swój czar pokażą. To są takie, wiecie, bombeczki. Po prostu bombki jakieś, może nawet bombki, takie ozdoby na choinkę, zwisające. Ale tu w tym naszym wypadku to one świetnie sprawdzą się jako takie właśnie elementy, które nam to tu trochę wydłużą. Ja sobie schowię coś pod gałązkę. O. Mamy jeszcze tu taki. Myślę, że ten będzie dobry.
takie tu drobne cięcia, bo to wiecie, musi być na podwójnym teraz. Dobra. I to będzie w zamian za jakąś tam, wiecie, tak jak czasem te koroneczki zawieszam, takie zwisające, to tutaj właśnie ten świąteczny klimat zrobimy za pomocą tych bombeczek. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało. Już będzie ostateczny szlif. Okej. Już mamy południe, słuchajcie, a ja dzisiaj jeszcze w sumie nic nie zrobiłam, tak naprawdę. Ale zaraz się łapię za sprzątanie, więc... O, w ten sposób chciałam to umieścić. I też zastanawiałam się, czy by nie wypuścić tutaj gdzieś takich bombek. One wprawdzie nie będą tak mocno widoczne, ale ten ich taki sznycik tam się pojawi, czyli... Czekajcie, sobie tutaj obetnę ten dzióbek. Że gdzieś ona tutaj, zobaczcie sobie, z tej kompozycji będzie wystawała. Pięknie. Nie chciałam całkowicie, wiecie, tak jakby wyzbyć się tego świątecznego klimatu, ale ładnie, tak delikatnie. I one za chwilkę gdzieś tam się pewnie zakryją, ale są. I my je widzimy. Czekajcie, i tu teraz jeszcze. Pięknie. Kwiatek na podwyższeniu. On nam to pociągnie do góry, jak my tam zaraz przykleimy sobie, słuchajcie. O, tu nam zasłoni to wszystko. A tu pięknie przyjdzie kwiatuszek. Dobrze. To jest moment, w którym troszeczkę bym tu może podarła koroneczki. Tak wiecie, nie jakoś bardzo dużo, ale żeby zrobić tu troszeczkę takiego tłoku, tego świątecznego takiego sznytu. Wysunąć sobie, zawsze lubię te bąbelki, tak jak mi się uda wysunąć gdzieś na bok. I tu sięgnąć już po listeczki. Troszkę sobie je możemy Ja te suszyłam nagrzewnicą i one są takie troszkę sztywniejsze, więc mogę je trochę wygiąć na ołóweczku i tu w górę. Ja na razie ich nie przyklejam, po prostu je przykładam sobie. Zobaczymy, jak tu będzie kwiatek. Chociaż nie wiem, czy to tam jest dobry pomysł, pewnie to zaraz zabiorę. Tu bym potrzebowała jakiegoś ala puchu. Tu. No widzicie to, więc tu mi to chyba nie będzie tak do końca. Zaraz zobaczymy. Może tu mi się będzie bardziej podobało ten taki tekturowy element. Zaraz to zobaczymy. No i już jedziemy. Słuchajcie, z klejem na gorąco. Gdzie jedna? Ta jest taka troszkę ciemniejsza, ale ja celowo wziąłam. Te są trochę jaśniejsze, ale ja chciałam, żeby jedna była właśnie taka trochę ciemniejsza. Dociskamy. Ok. I tu będziemy teraz, słuchajcie, wszystko sobie ładnie zakrywali. To, co trzeba, to trzeba. Jeszcze gdzieś tam potem te listeczki. Listeczki chyba będę jednak umieszczała na koniec, bo wtedy mam taką bardziej widoczność tego, co... O, i jest pięknie. Tu ładnie nachodzi nam trochę. Zabieramy. Chociaż tak w sumie to ja się zastanawiam, czy tutaj... Czekajcie, ja to muszę widzieć z przodu. Czy tu by nie była fajniejsza ta mała? Czekajcie, bo
O, teraz wszystko poodrywam, ale lepiej to oderwać od razu niż, wiecie, już potem się zrobi i człowiek potem kombinuje, że mogło być inaczej. Zaraz poprzymierzamy, poukładamy. Zawsze tu mogę też płateczków trochę zdjąć. Zobaczcie, zdejmę sobie ze 2 płatki. I już to mam takie trochę mniejsze tu. Pytanie teraz, czy tu o to mi chodziło? No może i tak. To teraz przytrzymujemy. Ścinam sobie ten dziubek i od razu tutaj kleję na gorąco. Tylko się akurat klej skończył, ale ja tu mam w stojaczku pałeczkę, więc jesteśmy uratowani. Ok. Teraz czekajcie, to tak trzymam, to zaraz tak kładę, żeby mi się nie rozpadło, bo jak ja to obcięłam, to tam, wiecie, naruszyłam to wszystko, co trzymało, a teraz ona się zrobiła w taką trochę różę bardziej, więc jest gitarka. I tu się zastanawiam, czy te listeczki ładnie z tej strony, bo ja mam jeszcze te obrączki i chciałabym, żeby one się gdzieś tu znalazły. Można je rozłączyć ze sobą, ale ja myślę, że one tak ładnie wyglądają, jak są połączone już. Tu trochę na serca, tu tak. A może tu? Słuchajcie, podobają mi się takie elementy, ale zawsze mam problem z ich umieszczaniem na pracy. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy tylko ja mam taki problem. I teraz może tu gdzieś od spodu. Troszkę to za długie, bo mi się to łapie. Dobrze. Gdzieś miałam, słuchajcie, o, tu jest, dobra. Może być i ten. Tu go wyjmiemy. Ok. To chyba pani listonoszka. Ok. Słuchajcie, myślałam, że nie zdążę dolecieć, bo jak bardzo długo jest na pauzie, to mi się po prostu rozłącza już aparat, a się zagadałam z panią, z jaką panią? Listonoszką. Się troszkę zapomniałam. No, bo jeszcze się zagadałam, a wprowadzili moje imię nie jako Joanna, tylko jako Iwona, więc wiecie, no problem, nie? Czy teraz mi paczkę wydać? Ale mówię, że kojarzę tę panią, która jest wypisana jako nadawca. Powiem wam, że chyba straciłam tutaj klimat ślubny. Weselny klimat. I to co, damy te obrączki. I teraz gdzie ich damy, żeby ten weselny klimat tutaj zagościć? Tu by może była fajna też taka młoda para, słuchajcie. Tu mi to tak jakoś nie buczy. Nie, ja to pewnie przyłożę i będę pytać was o opinię. Co wy na to powiecie, gdzie to teraz przyłożyć? Ja tu jeszcze mam takie małe te kwiatuszki. Może ten jeden mały kwiatuszek jeszcze tam sobie wytniemy, żeby nam tu, wiecie, zasłonił tą tekturę. Nie trzeba będzie na siłę tam nic wpychać. Czasem jak się chce uciec od jakiegoś klimatu, to się ucieka zupełnie, wiecie, w taką stronę, że już nawet mi to ślubnej kartki nie przypomina. Nie, a miała być ślubna, ale myślę, że jakiś tam detal dołożony, czy młoda para tutaj uratuje sytuację. No ja akurat nie jestem przygotowana za bardzo, nie mam tu żadnej młodej pary i też ja nie jestem, wiecie, że zwolennikiem ogólnie tak umieszczania postaci w kartkach takich, no wiecie, o co mi idzie. Dobra, żeśmy to tu zasłonili. No i co teraz? No i teraz mi tu tak jakby czegoś tak trochę jednak brakowało. Czekajcie, jeszcze jedną tą sobie wytniemy. Albo możemy rozciąć ten element troszkę. Dobra. Ja chyba tutaj nie docięłam tego, bo widzę, że tu mam jeszcze białe. Dobra. I to tu w sumie
wiecie, tu mi się zrobiło tak jakoś bardzo listkowo. A teraz będzie przyjemniej na pewno. Jakby wiecie, miłość jest, bo jest, są serca, jest ten klimat świąteczny, ale gdzieś mi to tu tak brykło nie do końca, tak jakbym chciała, bo czekajcie, może jeszcze to wepchnę, no ja, to moje wciskanie, nie, potem, ale nie, to nie zostanie, ale widzicie, on się tu mi rozlatuje trochę, w sensie takim, bo to tam było odcięte, ale ja już to tu ratuję klejem na gorąco, a dzięki temu ona się tak ładnie rozciągnęła, jest taka bardziej puchata. Jakoś mam poczucie, że nie do końca poszło to w tą stronę, co bym chciała. Nie wiem, może tylko ja tak myślę. Dajcie znać. I tak się fajnie tu dokładało wszystkiego, że straciłam czujność. Nie, to tu w ogóle jest kichowate. No może w ogóle te obrączki tu nie pasują, słuchajcie. A może one tu by były ładne. O! No i widzicie, no czasem nie trzeba rezygnować. Czekajcie, sobie wezmę tutaj te ciemniej. O, widzicie, fajnie wyschły mi na parapecie. Nawet się przykleiły do woreczka. A nie, trochę jeszcze ten tu był mokrawy, ale jak on tak naturalnie wysycha, to one trochę takie inne są, widzicie. A jak mi miałam to nagrzewnicą, to tak trochę mogłabym gdzieś tu wsunąć. Może nawet nie obydwa, a chociaż jeden. No i tak to czasem, słuchajcie, w pracach bywa, że idziemy w jedną stronę, a kończymy zupełnie gdzieś indziej. Nie. Jestem bardzo ciekawa, co wy mi poradzicie. Czy z tego da się jeszcze coś... Na szczęście nie mam to, wiecie, pod zamówienie żadne, ale jakoś tak mam wrażenie, że trochę uciekłam bardzo od tego klimatu ślubu. A może to tylko, tak jak mówię, mnie się tak wydaje. Och, słuchajcie, no. Wiecie, nie zawsze to wychodzi tak, jak nam się by chciało. Ale zawsze to zostaje karteczka, słuchajcie, choćby na urodzinki jakieś. Ale nie, no bo są dwa serca to. Ale ja myślę, że tutaj całkiem fajnie te obrączki wyglądają. Tylko ja się teraz zastanawiam, jak je wmontować. Bo tu ten listek trochę tak mi luźny. Czekajcie, spróbujmy go wyjąć. Wszystko można popoprawiać i pozmieniać. Na tej bombce mi się trochę nie wyróżnia. W związku z tym, że troszkę tu tych listeczków wyrwałam, ale musimy trochę dodać, żeby trochę było zielono, nie było tak smutno. To może taki malutki, może ten. Byliście kiedyś na takim świątecznym ślubie? Ja nie byłam jeszcze, ale powiem wam, że chętnie bym się przeszła. Na pewno jest taki fajny klimat, bo to i święta najczęściej te sale właśnie są tak jeszcze świątecznie, znaczy jeszcze są świątecznie przyozdobione. W ogóle ja kiedy zajmowałam się jeszcze, siedziałam w branży ślubnej, no to był taki najpiękniejszy okres, słuchajcie, bo te dekoracje były fenomenalne właśnie na takich świątecznych ślubach. Wiecie, iglaste i iglaki, choineczki różne. Oj, pięknie, naprawdę klimat cudowny. Ja zawsze tak wydawało mi się, że no wiecie, no najpiękniej, no to wiadomo, lato, piękne słońce, suknia, cudne zdjęcia, ale powiem wam szczerze, że naprawdę klimat świąteczny, takich świątecznych ślubów jest niesamowity. I chciałabym przeżyć kiedyś tak, być na takim właśnie świątecznym ślubie. Zobaczyć, jak to faktycznie. To
sobie gwiazdeczkę jedną damy przy tych obrączkach. Się listki już kleją do rąk, słuchajcie. No i tak myślę, że faktycznie może te obrączki tutaj by ładnie wyglądały. A może by tutaj ładnie wyglądała jakaś wstążka i na nich obrączki, ale mi się to wydaje, że to tak nie bardzo. No nie umiem, ja ogólnie rzecz biorąc, ale to tu ładnie. I teraz mi się ładnie ułożyła i jak już będę chciała to teraz przykleić, bo chciałabym tu schować te łączenia. I tutaj zrobimy tak. Ciach. Jedno właśnie z moich... Oj! O! To trochę trzeba tutaj teraz ostrożności, bo one są takie... Musimy to odwrócić. Trochę, żeby schować te... Sobie to tu potem wyczyszczę z kleju, a nawet już. Mogłam klejem na gorąco, ale to wiecie, takim klejem to zawsze jeszcze mogę coś zmienić. No i myślę, że to tak całkiem zacnie wygląda. Co wy o tym sądzicie, słuchajcie? Czy to przypomina ślub? Se wymyśliłam, słuchajcie. Nie, za dużo tych koroneczek nie, bo to co za dużo to niezdrowo. Chyba myślę, że na razie tak to zostawię. Nie będę tutaj kombinowała, bo mam wrażenie, że czym więcej kombinuję, tu w ogóle to ta gwiazdka, potem będę z nią myśleć, jak mi wyschną te obrączki. Czym więcej się kombinuje, tym potem gorzej, ale to akurat wiemy, nie? Tu mamy pięknie od Klaudii napisy. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, że ja to tnę ręcznie, bo wiecie, że ja mam krzywe oko, nawet nie jedno i obydwa nawet na raz. Zastanawiam się, czy teraz ten napis nie będę tu miała taki zbyt mocny, w sensie wiecie, nie? Wiecie, jak nie zrobimy, to się nie przekonamy. Zaryzykuję i dotnę ręcznie. Ale widzicie, tu mi została linia. A ja tutaj się nie odważę teraz tego zrobić tak delikatnie. Widzicie? Taka maleńka. Mogłam przesunąć trochę dalej trymer. O. Nożyk. To ci jest pytanie. No, ładnie zapełniło to miejsce. Pozostawiam waszej opinii. Kochani, czy to przypomina ślub? Ja chyba chciałam to... Popłynęłam totalnie. Chciałam połączyć jednak te święta, wiecie, z tym ślubem. Jak to wyszło? Ja bym może tu jeszcze tu tak... Już teraz zaś dotknę tą obrączkę, to coś to popsuje, no ale już nic nie zrobię, bo chcę to tutaj koniecznie. Tu. Gabam tymi łapami, już bym to mogła zostawić, albo tu, nie? To tak ładnie było. Dobra, słuchajcie, umówmy się, że ja to na razie zostawiam. I ciekawa jestem, co wy na to powiecie. Co byście tu zmienili? Ja myślę, że tutaj jakby się dało parę młodą, to by to nabrało takiego jeszcze większego klimatu, ale ja się nie potrafię przełamać. No nie wiem, no nie lubię, bo nie lubię dodawać postaci takich, wiecie, z twarzami i tak dalej. Chyba, że ta para młoda by tyłem była odwrócona czy coś. Śliczna jest ta tekturka, co została. Mnie jest żal. Ale to się okaże, co wy zasądzicie. A może nie będziecie tacy surowi, jak ja jestem dla siebie? Nie bądźcie. Czekajcie, może tutaj ją damy ładnie. O, no proszę, znalazła swoje miejsce. Zawsze można wykorzystać oczywiście w innej karteczce, ale tutaj bardzo ładnie to ze sobą będzie współgrało. Także tak wygląda dzisiejsza inspiracja. Może ktoś z was idzie na taki ślub w święta. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać, co przygotowaliście. Jak wam idą takie kartki właśnie ślubno-świąteczne. Czy po prostu robicie je w takim klimacie świąt. Jestem mega, mega ciekawa. Tak
tak się uparłam, żeby tych obrączek nie rozłączać, chociaż nawet nie wiem, czy bym dała radę ich rozłączyć, bo one są tak ciasno. O, teraz ładnie się ułożyła i teraz ich nie będę tykać, choćby nie wiem co. Dobra, słuchajcie. Tak to wygląda, nie będę zmieniać. Chyba trochę przekombinowałam, chociaż nie wiem sama. Chlapania tutaj odpadają, to na pewno, nie ma takiej opcji, bo by się zrobiło tutaj za gęsto. Ale myślę, że taką magię świąt w sobie karteczka troszkę ma, troszkę świąteczna, bo te bombeczki, bo te pierniczki, gdzieś tam to widać, ale nie do końca. W środku jest bardziej świątecznie i wieczko takie świąteczne. Jest ten klimat, ja jak patrzę na nią, wydaje mi się, że ten klimat świąteczny jest tutaj taki trochę zachowany, bo tak jak mówię, te serduszka pierniczkowe, tutaj bombeczki gdzieś tam widoczne, byłoby to ok. Coś z tymi obrączkami mi tu nie do końca pasi, coś bym tu dodała. Nie jestem pewna co, słuchajcie, ale to tak czasem przychodzi już po fakcie. Na razie chciałabym, żeby mi wyschły te obrączki, więc nie chcę tu nic, wiecie, na siłę dopychać, a potem będę kombinowała, może jeszcze jakiś kwiatek gdzieś z boku, żeby trochę te obrączki były takie wplecione w tą kompozycję. Zobaczymy. W każdym bądź razie myślę, że temat takich świątecznych ślubów jest takim tematem dosyć ważnym. Wiele tych ślubów jest. Jestem ciekawa, poopowiadajcie, popiszcie troszkę w komentarzach, czy na takich ślubach byliście, czy wtedy robiliście na przykład kartki takie typowo świąteczne, czy chcieliście troszeczkę uciec od takich, wiecie, po esencji i tak dalej, zrobić to troszeczkę w innym klimacie. Moja wyszła tak. Myślę, że jak jutro wstanę i popatrzę na nią, będę bardziej wyrozumiała, teraz na świeżo i jeszcze bym coś tu zmieniła, ale póki co zostawiam. Niech to wszystko wyschnie, niech to tutaj zastygnie, będę myślała nad tym, jak wyschnie. Chociaż nie jest źle. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się ubawiliście tak jak ja. I co? Zapraszam na kolejny film w kolejnym tygodniu. Ja Was ściskam bardzo serdecznie. Uważajcie na siebie i już niedaleko święta. Pozdrawiam. Pa, pa.